Dzisiaj 3 informacje. Deflacja w Chinach, robotaksi Muska i Iran grozi Trumpowi. Zaczynamy. W pierwszej kolejności wyjaśnijmy, czym jest deflacja. Mówi się o niej, gdy w gospodarce przez bardziej niż przejściowy okres notuje się ciągły spadek ogólnego poziomu cen dóbr i usług konsumpcyjnych lub producenta. W uproszczeniu oznacza to, że przeciętnie za te same towary lub usługi zapłacimy mniej niż wcześniej, a ten trend utrzymuje się w czasie. Deflacja różni się od zjawiska spowolnienia inflacji, gdy ceny wciąż rosną, lecz w coraz wolniejszym tempie. W przypadku deflacji rzeczywisty poziom cen obniża się, co może prowadzić do utrwalonych oczekiwań co do dalszych obniżek i zmieniać zachowania konsumentów oraz przedsiębiorstw. Następnym krokiem jest zrozumienie przyczyn deflacji. W literaturze ekonomicznej wskazuje się na kilka głównych czynników. Nadmierną podaż w stosunku do popytu, spadek popytu wewnętrznego spowodowany osłabieniem dochodów i nastrojów konsumenckich, a także zewnętrzne uwarunkowania, takie jak rosnąca presja konkurencyjna czy zakłócenia w handlu międzynarodowym, które obniżają ceny towarów eksportowanych i importowanych. Dodatkowo oczekiwanie na dalsze spadki cen może prowadzić do odkładania zakupów, co pogłębia cykl deflacyjny. W konsekwencji inwestycje mogą być wstrzymywane, ponieważ firmy przewidują niższe przyszłe przychody, a konsumenci zwlekają z wydatkami, obawiając się, że w przyszłości zapłacą jeszcze mniej. Przełóżmy to na sytuację panującą w chińskiej gospodarce. W ostatnim okresie notuje się coraz silniejsze sygnały pogłębiającej się deflacji w różnych obszarach. W cenach produkcyjnych oraz w cenach oferowanych konsumentom. W produkcji przemysłowej ceny były pod presją z powodu osłabienia popytu na eksport i nadwyżki zdolności wytwórczych, co skutkuje obniżaniem cen na rynku wewnętrznym i zewnętrznym. Równocześnie konsumenci, mierząc się z niższymi dochodami lub obawami o stabilność zatrudnienia i wartość aktywów, stają się coraz bardziej ostrożni i skłonni zwlekać z większymi wydatkami. W tej sytuacji obserwujemy intensyfikację tzw. wojny cenowej w wielu sektorach. Detaliści i producenci, starając się utrzymać przychody i wolumen sprzedaży, oferują coraz głębsze zniżki, promocje i wyprzedaże. Przykłady to agresywne rabaty w segmencie elektroniki, motoryzacji czy e-commerce oraz duże obniżki cen marek luksusowych, często nawet na rynku wtórnym. Tego rodzaju działania mogą przyciągnąć część konsumentów, lecz według analityków w dłuższej perspektywie mogą być nie do utrzymania, bo zbyt niskie marże zagrażają rentowności przedsiębiorstw. Jeśli wielu graczy równocześnie obniża ceny, to ma to charakter samonapędzającej się tendencji, utrwalającej deflację lub pogłębiającej ją jeszcze bardziej. W odpowiedzi na te wyzwania chińskie, władze monetarne i fiskalne starają się łagodzić deflacyjne naciski poprzez różne instrumenty, obniżanie stóp procentowych, luzowanie polityki pieniężnej, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także stymulację konsumpcji wewnętrznej przez zachęty fiskalne. Jednak mechanizmy te mogą działać ograniczenie, gdy oczekiwania co do dalszych spadków cen są silne i gdy konsumentom brakuje zaufania do stabilności dochodów. Kluczową kwestią pozostaje przerwanie cyklu deflacyjnego, co wymaga także reform strukturalnych zmniejszających nadmiar podaży w niektórych branżach i wzmacniania sektora usług o wyższej wartości dodanej. Podsumowując, deflacja to trwały spadek ogólnego poziomu cen, który może zakłócać cykle wydatków i inwestycji, prowadząc do osłabienia gospodarki. Cały rynek finansowy w dzisiejszych czasach opiera się na kredytach, gonitwie za dobrami, do druku pieniądza, który napędza umiarkowaną inflację. Mimo wszystko nie sądzę, aby taka sytuacja mogła rozwinąć się w innych krajach. Chiny po prostu za dużo produkują, a popyt zmalał. Musk wprowadza w życie robotaksi Tesli. Publiczne przejazdy mają się rozpocząć wstępnie 22 czerwca, a od 28 czerwca samochody będą same dojeżdżać spod linii produkcyjnej pod dom klienta. Najpierw spójrzmy na liczbę pojazdów, które mogą świadczyć tę usługę. Na razie Tesla nie produkuje dedykowanych samochodów oznaczonych jednoznacznie jako robotaksi w dużych seriach. W praktyce początkowy etap wykorzystuje standardowe modele produkowane w fabrykach Tesli, zwłaszcza model Y, wyposażone w oprogramowanie pełnego samosterowania. Pierwsze zestawy tych aut przeznaczone do testów i wczesnych usług w Austin, mieście, gdzie planowany jest debiut, liczą około 10 do 20 egzemplarzy tego modelu przygotowanych do jazdy w ograniczonym obszarze i pod nadzorem zdalnym człowieka. Równocześnie prezentowano prototypy przyszłego samochodu przeznaczonego wyłącznie do usług robotaksi, znanego pod roboczą nazwą Cybercab, z pokazanymi w ubiegłym roku około 20 egzemplarzami konceptu. Produkcja tej wersji ma się rozpocząć przed rokiem 2027, jednak na razie nie ma masowej liczby pojazdów wyłącznie dla robotaksi. Przejdźmy do zasady działania.
Podstawą jest oprogramowanie pełnego samosterowania, które korzysta wyłącznie z kamer oraz zaawansowanych sieci neuronowych analizujących otoczenie w czasie rzeczywistym. Samochód interpretuje obraz z 8 kamer rozmieszczonych wokół nadwozia, a następnie podejmuje decyzje o przyspieszaniu, hamowaniu czy manewrach, uwzględniając przeszkody, sygnalizację drogową i przepisy. W początkowej fazie usługi nadal stosowana jest zdalna nadzorowana forma uruchomienia. Pojazdy poruszają się w precyzyjnie wyznaczonym obszarze o ograniczonej złożoności dróg i w sprzyjających warunkach pogodowych, z możliwością interwencji człowieka monitorującego system zdalnie. W kolejnych etapach Tesla planuje stopniowe rozszerzenie strefy działania, lecz zawsze z zachowaniem rygorystycznych testów i monitorowaniem bezpieczeństwa. Dodatkowo zapowiadane jest, że już od 28 czerwca rozpocznie się test automatycznego dojazdu samochodu spod końca linii produkcyjnej bez kierowcy, co pokazuje aspiracje do pełnej autonomii także w fazie pierwszego kontaktu klienta z pojazdem. Jaka jest realna możliwość wprowadzenia usługi na szeroką skalę? Z jednej strony wizja jest ambitna. W deklaracjach pojawiają się plany rozszerzenia floty z początkowych kilkunastu egzemplarzy do setek, a nawet tysięcy pojazdów w kolejnych miesiącach i latach. W tle powstaje aplikacja umożliwiająca zamawianie przejazdu oraz system zarządzania flotą, który ułatwi optymalizację tras i minimalizację pustych przejazdów. Z drugiej strony pojawia się wiele wyzwań. Przede wszystkim kwestie regulacyjne. W różnych stanach i krajach przepisy dotyczące pojazdów autonomicznych znacząco się różnią, a zatwierdzenie pełnej samodzielnej jazdy wymaga spełnienia surowych norm bezpieczeństwa. Kolejnym wyzwaniem jest kwestia niezawodności w zróżnicowanych warunkach drogowych i atmosferycznych. System musi radzić sobie zarówno w ruchu miejskim o dużym natężeniu, jak i na drogach o nietypowej infrastrukturze. Do tego dochodzą aspekty etyczne i prawne. W razie wypadku trzeba ustalić odpowiedzialność, a także zyskać zaufanie pasażerów i otoczenia. Równie istotny jest wymiar ekonomiczny. Początkowe etapy dotyczą ograniczonej liczby aut, co pozwala na staranne monitorowanie i testowanie. Lecz aby skala była opłacalna, flota musi rosnąć w tempie pozwalającym na wykorzystanie efektu skali w utrzymaniu i aktualizacji oprogramowania oraz zaspokojeniu popytu. Jednocześnie Tesla stara się zoptymalizować koszty produkcji i eksploatacji, licząc, że wyższy przebieg pojazdów w usłudze robotaksi przyniesie lepszy zwrot niż tradycyjna sprzedaż samochodów. Ważnym elementem jest także postrzeganie społeczności lokalnych i pasażerów. Konieczne będą kampanie informacyjne, które wyjaśnią sposób działania, wskazując na procedury bezpieczeństwa, a także demonstracje w kontrolowanych warunkach, aby przekonać opinię publiczną do idei jazdy bez kierowcy. Przykłady innych firm testujących robotaksi pokazują, że budowanie zaufania wymaga czasu i przejrzystości działań. Podsumowując, Tesla rozpoczyna kolejny raz wstępne publiczne przejazdy robotaksi. Pamiętamy przecież, że próby autonomicznych pojazdów już się pojawiały, ale nie były zbyt udane. Być może teraz taki pomysł nabierze tempa, bo można wykorzystać sztuczną inteligencję.